bo to też jest pewność siebie. Jak trzymasz głowę wysoko, tak jak ja teraz, a nie tak, tylko tak. Zapraszamy na trening. Damy czadu dzisiaj. Witam. Zastanawiałem się ten temat, bo to jest psychologia w samoobronie. Czy to wrzucić do psychologii, czy to wrzucić do spowiedzi mistrza. Ale że chcę powiedzieć, skąd ja się tego nauczyłem, to raczej to chyba pójdzie jako spowiedź mistrza. Bo to też jest moje życie. O co chodzi z tą psychologią? Bo może tak w sztukach walki ta psychologia jest troszkę inna, bo to jest taka psychologia walki sportowa, a tu jest, że tak powiem, zapobieganie. Musisz ocenę przeciwnika zrobić, zapobiec, przewidzieć. I z drugiej strony jest jeszcze druga psychologia, gdzie patrzysz, czy ten gościu gra, i druga strona jest nasza, nie? Gdzie my możemy na przykład grać, gdzie my możemy udawać. A do tego jak ty będziesz umiał grać, to też będziesz potrafił rozpoznać, czy ktoś gra, jaki on jest. I na co się patrzy? Ja przede wszystkim to się patrzy tak, u gościa, to się patrzy, jak się porusza, jak się wypowiada. Fizycznie to patrzysz na barki. Jak są barki uniesione, to znaczy, że coś trenuje. Jakie ma przedramiona, czy ma żyły, jakie ma ręce. Jak trzyma głowę, bo to też jest pewność siebie. Jak trzymasz głowę wysoko, tak jak ja teraz, a nie tak, tylko tak. Spojrzenie, śmiałe spojrzenie i ty na tej podstawie możesz gościa ocenić. Drugie są takie chyba mentalne, takie inne, bo my, wyobraźcie sobie, że my działamy na wielu poziomach. My jako ludzie potrafimy wyczuć napięcie, potrafimy wyczuć agresję. Na pewno nieraz widzieliście, jakiś gościu wszedł i od razu powiało grozą. Wszyscy się go boją. Też z kolei niektórzy się świetnie czują w towarzystwie jakiegoś gościa. Gdzie to jest wykorzystywane? Bo to wszystko wykorzystują niektóre zawody, ale i służby specjalne. Jakie zawody? W jakich zawodach potrzebne jest to rozpoznanie? Bo te zawody, te wszystkie, które pracują z ludźmi, czyli tak jak mówiłem, no, ochroniarze, policjanci, panienki, celnicy, lekarze przede wszystkim. W sądzie to jest też. No i wszyscy ci, co negocjują, na przykład bankowcy, oni też są tego uczeni. A drugie, tak jak mówię, druga rzecz to jest, żeby uczyć się samemu, jak możesz też zagrać to wszystko. Jak masz mówić. Jak ja będę mówił szybko, to nikt mnie nie weźmie na poważnie. Nie? Przecież jak się spotykasz z facetem w banku, to widzisz, on ma śmiały, zawsze patrzy ci w oczy, wzrok utkwiony w ciebie, on cię dominuje. To samo policja, oni są tego uczeni. Jak rozmawiać, jak przesłuchiwać. Samo lekarz, od razu wchodzisz do lekarza, on cię rozczyta. Albo celnik. Ja akurat przez to, że jestem taki na pograniczu, można powiedzieć, dobra i zła, no to zawsze mnie postrzegali albo policjanta, że jestem albo policjantem, albo bandytą. Każdą granicę, jaką przekraczałem, to zawsze byłem kontrolowany. Zawsze. Bo ci ludzie to wyczuwają. Ja mam też to w sobie. Jakąś taką, może aurę. Pamiętam, dojechałem z mamą autobusem i mówię, będą mnie kontrolować. Ona mówi, coś ty tu nikogo nie kontrolują, bo autobusem, nie? Do Niemiec jeszcze parę lat temu. Weszła celniczka i mówi, czy celnik, i mówi, pan, pan i pan. A siadłem w kącie, skuliłem się. Nie, ja też musiałem dać paszport, czy tam dowód. Jechaliśmy do Czechów z chłopakami. Ja mówię, będą mnie kontrolować. Oni nie kontrolują. Celniczka tylko łeb wsadziła. Paszport od pana. My wszyscy śmiechem rykli. A on, czemu się śmiejecie? No bo powiedział, że będzie kontrolowany. No to tak to jest. No niestety muszę za to płacić. A teraz tak, skąd się tego nauczyłem? Pierwsze to
mówili o tym trenerzy. Myśmy, no, można powiedzieć, że miałem dobrych trenerów. Wspomnę. Pierwszy to był Heniek Hanak, świetny technik. Magik po prostu, magik techniczny. Drugi to był Czesiek Łyk, który już tam przekazywał sporo też rzeczy właśnie takich praktycznych. No i mistrz Józef Brudny, bo też tam zacząłem jeździć w 80 latach, tak no w połowie. Bo wcześniej tak sporadycznie. On robił nam takie spotkania i opowiadał. Też zapraszaliśmy filozofów, psychologów, którzy też nam opowiadali, ale on szczególnie opowiadał o zachowaniu, jak patrzeć na człowieka, patrzeć mu w oczy. Z oczu szczytasz wszystko. Czy się boi, czy oszukuje. Wiecie, że jak taki gościu, na przykład ja rozpoznam od razu panienkę, policjanta, bandytę. To widać po zachowaniu, po oczach, przede wszystkim po oczach. A na przykład taki bandzior, taki no prymitywny bandzior, to on nie będzie ci patrzył w oczy, bo on się boi, żebyś tego nie szczytał. Tylko on będzie tu chodził, ura bura, ale on ci w oczy nie spojrzy. Wiecie, jak ja robiłem na bramce? Widziałem, że gościu przychodził taki spięty, nie wiadomo kim on był. To ja mówiłem, dzień dobry. Gościu nawet na ciebie nie spojrzał, ani nie odpowiedział. No to stawałem drugi raz przed nim, mówiłem, dzień dobry. Gościu dalej na ciebie nie spojrzał. No to mówiłem trzeci raz, dzień dobry, i on podnosił oczy, patrzył na mnie, ja go bach, zdjęcie robiłem. I wiecie, o co to chodzi? Że ja już nawiązałem kontakt. Bo oni się boją nawiązać kontakt, bo ty jesteś tak jakby, nie wiem, no to jest, że on cię już tak jakby zna. I ja wiem, że ten gościu już nie będzie rozrabiał, bo ja powiedziałem, ja nawiązałem z nim kontakt. To takie proste rzeczy. Ja wiem, że to właśnie tego się uczą wszystkie służby specjalne, nie? Jak rozpoznawać, jak rozmawiać, jak swoją wolę nawet w pewnym stopniu narzucić, jak nie dać się złamać. Wiecie, gdzie ja robiłem? Ale mogę powiedzieć, bo to było 30 parę lat temu. Z tyłu spotka w Katowicach, nie wiem czy dalej jest, była taka restauracja olimpijska. I tam na dole był taki kurwidołek. I ja tam robiłem. To był początek, nie, koniec lat 80. A to jeszcze były czasy cinkciarzy, panienek dewizowych. I ja tam robiłem. O, pracę nam załatwił taki DJ Thompson, mogę powiedzieć. Pozdrawiam Thompsona. On nam to załatwił, bardzo dobry muzyk, no DJ świetny. To był taki jeden z lepszych lokali, takich topowych w Katowicach. Tak mówię, ja weszłem w to towarzystwo. Dla mnie to był wielki świat. Tam jest wypisz, wymaluj, jak 07 zgłoś się. Wszystko. Cinkciarze, panienki, wielki świat, nie? Dolary. No i ta cała, może nie gangsterka wtedy była, bo to byli tacy, no wiadomo, nie? Tacy ludzie żyjący z pogranicza, nie? Dobra i zła, nie? Ale obracający sporymi pieniędzmi. Ten lokal hulał od poniedziałku do niedzieli. Ja robiłem tam 3 miesiące bez przerwy, pamiętam na samym początku. Cały czas. I wyobraźcie sobie, od poniedziałku do niedzieli tam ciągle byli ludzie. To były takie czasy, gdzie oni non-stop balowali, non-stop imprezowali. I co chciałem powiedzieć? Ja patrzyłem, jak oni się zachowują, jak oni mówią. To większość z nich to ludzie bardzo inteligentni. Wiecie, że większość, no dużo tych najbogatszych ludzi w Polsce to mają przeszłość cinkciarską. Bo żeby obracać pieniędzmi, żeby móc nawet robić jakieś interesy, móc kogoś oszukać, to trzeba mieć podstawy psychologii, trzeba wiedzieć, jak rozmawiać. Ja się przyglądałem, oni świetnie, ja ich szanowałem, oni mnie szanowali. No, tak jak mówię, dużo się nauczyłem. Świetna rozmowa, świetnie można było pogadać. Także pamiętajcie, zwracajcie na to uwagi. Co jeszcze, bo mówię, właśnie mistrz Brudny powiedział, bo ja mówię, że będę robił w dyskotece, on mówi, patrz, cały czas obserwuj, siedź i patrz, i obserwuj. Przez obserwację się uczycie, będziecie widzieć wszystko. Po pewnym czasie ja już gościu podchodził, już wiedziałem, kto jest kto i co jest co. Drugie jest jeszcze taka obserwacja, to
to się robi na przykład ratownik nad morzem, nie? Jest pełno ludzi, a on wyłapie wszystko. Wiecie z czego? To samo w dyskotece. Bo jest taka jakby teoria chaosu. Wszystko działa, wszystko niby, wszyscy tańczą, wszystko się rusza, ale wyłapujesz coś, jakieś zaburzenie. Po prostu w ten sposób patrzysz. Pach, tam jest jakieś zaburzenie, już w tą stronę patrzysz. Nawet cię nikt nie woła i właśnie na tym to polega. To samo jest u ludzi. Ludzi też można szczytywać. Widzisz, że coś tu jest nie tak. Że gościu tu gra tak, a tu mu na przykład oczy latają, tu jest to. Tak mówię, inne spojrzenie ma policjant. Od razu tak mówię, rozpoznasz. Inny ma złodziej. Złodziejowi oczy latają na wszystkie strony. Inaczej patrzą ludzie, którzy przychodzą, którzy potrafią, którzy rządzą. Na przykład są dyrektorami, są jakimiś, mają władzę, albo ci, co mają duże pieniądze, zupełnie inaczej się zachowują. Jak robiłem w kasynie, to było najśmieszniejsze, że przychodzili bezczelni, bo mają pieniądze, wchodzili, a jak wychodzili bez pieniędzy, to szli jak sieroty, tak, skuleni. Jeden to nawet mi powiedział, ty frajerze, ty do nich robisz, a ja mówię, frajer to jesteś ty, bo ja tu przynajmniej zarabiam na takich jak ty, frajerach, a ty te pieniądze tu zostawiasz. A on mówi, wiesz co, masz rację, przepraszam cię. No bo to tak jest. To co tu jeszcze mogę powiedzieć? Zwracajcie uwagę na wszystko. Nie tylko to, że wy się możecie bić, tylko patrzcie na ludzi. Patrzcie na ludzi, obserwujcie. Może rozwinę ten temat, bo to jest tak teraz, można powiedzieć, tak na szybko to powiedziałem. A jeżeli was to zainteresuje, to dajcie znać. A dziękuję. Z Bogiem.